prowadząc chór, rozmawiam z każdą osobą, która chciałaby do nas dołączyć. I zazwyczaj, zanim jeszcze ta osoba się przedstawi, zanim powie cokolwiek o sobie, pada to jedno klasyczne zdanie: ja nie umiem śpiewać i tyle, ale chcę dołączyć. Lecz tak naprawdę co to znaczy nie umieć śpiewać? Ja w całej mojej przygodzie z muzyką, a chwilę ona już trwa, nie spotkałam jeszcze ani jednej osoby, która faktycznie nie umiałaby śpiewać. Spotkałam osoby z trudnościami, osoby, które po prostu nie zostały nauczone obcowania z muzyką, za co odpowiedzialni są rodzice bądź edukacja ogólnokształcąca i muzyczna też. Ale tak naprawdę z czasem te osoby cały czas się uczą i są w stanie nabywać te zdolności. Ja zapewniam Państwa i zapewniam też zawsze moich chórzystów kochanych, że naprawdę macie Państwo głos i jest on piękny i macie Państwo muzykalność w sobie, tylko po prostu jeśli nie czujecie, że tak jest, to na pewno po prostu nikt Wam jej nie pokazał. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby rodzice do nauki chodzenia podchodzili analogicznie jak do nauki muzyki lub do nauki śpiewu. Widzielibyśmy niemowlaka, który stawia swoje pierwsze kroki, upada, bardzo nieporadnie sobie radzi i stojącego nad nim rodzica, który stwierdza: wiesz co, strasznie słabo ci to idzie, przestań chodzić, tylko zajmujesz mi czas i mnie nudzisz. Na szczęście rodzice tak nie mówią, przynajmniej większość, mam nadzieję, i dają dzieciom się rozwijać i pomagają im w tym, więc dziecko zaczyna chodzić, biegać, tańczyć, rozwijać całą swoją motorykę. Niestety z muzyką jest inaczej, a jest ona równie wrodzona. Zazwyczaj jak dziecko sobie robi swoje improwizacje na 2 dźwiękach, stoi nad nim rodzic i mówi: wiesz co, fałszujesz, jest brzydko, jest hałas, ja jestem zmęczony, i tak dziecko jak kilka razy usłyszy, że ma się uciszyć, to w końcu się faktycznie ucisza i przestaje się interesować przynajmniej wykonywaniem muzyki. Więc teraz zaśpiewa przed Państwem chór osób, które nie potrafią śpiewać. Generalnie każdy chór można zbudować na 2 sposoby. Sposób pierwszy: wszystkich potencjalnych kandydatów zapraszamy na przesłuchanie, sprawdzamy słuch muzyczny, pamięć muzyczną, emisję głosu i jeśli osoba jest wystarczająco dobra, jeśli wpasowuje się w poziom wykonawczy zespołu, zostaje przyjęta. My w Krakofonii stosujemy drugi sposób, to znaczy przyjmujemy wszystkich,
wszystkich, którzy chcą śpiewać, nawet jeśli nie potrafią czysto powtórzyć ani jednego dźwięku. I przyznam szczerze, że na początku byłem do tego dość sceptycznie nastawiony, do momentu, kiedy zrozumiałem, o co w tym chodzi. Sposób pierwszy, owszem, zazwyczaj daje nam bardzo dobrze śpiewający chór, ale sposób drugi daje nam coś więcej, daje nam różnorodną społeczność. I w społeczności tej właśnie, którą tworzymy jako Krakofonia, są ludzie różni. Są ludzie, którzy śpiewają czysto i są ludzie, którzy śpiewają mniej czysto. Są ludzie, którzy śpiewają głośno, pełną parą i są tacy, którzy śpiewają cichutko i troszkę na początku nieśmiało. Ale wszyscy się uczą, wszyscy się uczymy i z czasem te osoby, które nie potrafiły powtórzyć dźwięku, zaczynają śpiewać w harmonii, co jest bardzo ekscytujące, a te osoby, które śpiewały nieśmiało, zaczynają używać swojej przepony. I w trakcie, kiedy ten proces się odbywa, do chóru trafiają coraz to nowi członkowie. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jesteśmy chórem, który jest otwarty na każdego. I oni też się muszą wpasować jakoś w tkankę naszego zespołu. I to powoduje, jest konsekwencją tego jest to, że chór cały czas ewoluuje, że cały czas się zmienia i najprawdopodobniej nigdy nie osiągniemy perfekcji, ale wielką zaletą tego podejścia i dla nas jest to najważniejsza wartość, jest to, że osoby, które potencjalnie pozbawione były słuchu, odzyskują swój głos i nie tylko na poziomie tym takim dosłownym, ale ogólnie. Nieprzypadkowo używamy sformułowania mieć głos w sensie wyrażania siebie i energii do zmiany rzeczywistości. Zyskanie swojego głosu jest niewątpliwie momentem iluminacji, która jest zarówno trudna, jak i wyzwalająca, gdyż uzyskanie swojego głosu pozwala nam zrobić krok do zmian w sobie i w naszym otoczeniu. Mimo to nie jest łatwo pozwolić sobie zabrzmieć. Często boimy się, że ktoś uzna, że nasz głos brzmi fałszywie, że jest zbyt głośny, że robimy za dużo hałasu. Jedna z naszych nauczycielek śpiewu stwierdziła kiedyś, że zdarzyło się spotkać wiele osób, które nie chcą śpiewać sopranem, mimo że mogłyby, bo miały te odpowiednie dźwięki w skali. Rzecz w tym, że sopran to najwyższy głos w chórze, który wykonuje główną linię melodyczną, więc jest najbardziej słyszalny. Łatwo jest siebie zwątpić, kiedy od początku naszej drogi spotykamy się z negatywnym przekazem. Jednocześnie śpiewając wspólnie z całą różnorodnością naszych głosów, nie tylko dodajemy odwagi sobie, ale też wpływamy na osoby, które nas słuchają. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Rume 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 lai, heidi heidi heidi. 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 La 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 la. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Zetel mini mai muntra curva me, zetel mini mai mata muntra da meri. Rume 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 lai, heidi heidi heidi. Rume 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 lai, heidi heidi heidi. Rume 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 lai.
Dołączenie do chóru można porównać do coming outu jako osoba nieheteronormatywna. Ale trzeba mieć... Jako osoba nieheteronormatywna, tak. Jako chór LGBT znamy ten problem aż za dobrze. Ale pomimo tych obaw i strachu przed byciem osobą widoczną w obu tych społecznościach, LGBT i chóralnej, trzeba mieć odwagę śpiewać swoim głosem. Każdy ma naturalną potrzebę przynależności, a bycie osobą widoczną w obu tych społecznościach... O rany, dobra, nie idzie mi to. Ale dobrze. Tak, wiem. Nie, dobra. No nie, dobra. Przepraszam. Następna. Dokładnie. To jest trudny temat. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. To znaczy takie założenie, że każdy ma głos, oznacza nie tylko tą taką frajdę z odkrywania swojego potencjału, ale oznacza też odpowiedzialność za swoją cząstkę całości. Na przykład w chórze, zwłaszcza chórze takiej wielkości, nie ma raczej miejsca na myślenie typu: a bo ja tak w zasadzie to jeszcze tak nie śpiewam, mój głos to jest taki malutki, jak właściwie nie będzie mnie słychać, albo zaśpiewam coś nie tak, to nikt tego nie zauważy i wszystko będzie okej. Zupełnie tak nie jest. To, co zrobi każda osoba na tej scenie, będzie miało wpływ na to, jak zabrzmi całość w harmonii. Dlatego mam głos oznacza nie tylko śpiewam głośno, jestem super. Oznacza to też stroję się do tego, co robią inni. Oznacza to też słucham wskazówek dyrygentki. Oznacza to też chodzę na wspólne, regularne próby. Oznacza to, że poświęcam jakąś część swojej energii, swojego czasu i trochę swojej indywidualności dla tego wspólnego projektu. I pod tym względem chór jest bardzo fajnym prototypem naprawdę fajnego społeczeństwa, gdzie każdy jest sobą, każdy ma wpływ na całość, ale stroi się do całości, a wszyscy razem mają frajdę zrobienia czegoś wspólnie. No i rzecz w tym, że ja bym chciała nie tylko tak śpiewać, ja bym chciała w ogóle tak żyć. Pozostańmy w kwestii odpowiedzialności i widzialności oraz tego, że każdy członek społeczeństwa jest częścią całości i ma wpływ na społeczeństwo. Podobnie wygląda to w przypadku społeczności LGBT. Każda osoba LGBT, która żyje otwarcie, zmienia nasz obraz społeczny, widzialność. Każdy, kto zabiera głos z dumą i dokonuje coming outu, zmienia sytuację wszystkich innych osób LGBT. I dokładnie tak samo wszystkie osoby żyjące w ukryciu, milczące, również mają wpływ na sytuację wszystkich osób LGBTQ. No, analogicznie do tego, jeżeli rezygnujemy z oddania głosu w wyborach, to również zmienia się wtedy wynik wyborów. Coming out, ujawnianie się jest procesem. Znaczenie ma powiedzenie o sobie już jednej, jedynej osobie. Jest to proces trudny, wymagający wsparcia. Nie wszyscy też mogą sobie pozwolić na ten przywilej i nie w każdym momencie są na to gotowi. I tutaj Państwo wchodzicie na scenę
To znaczy nasi potencjalni sojusznicy. Możecie Państwo okazywać nam wsparcie i akceptację i dzięki temu pomóc nam w podjęciu decyzji o ujawnieniu się. I mamy wielką nadzieję, że każdy nowy sojusznik, każda decyzja o pokazaniu się światu przybliża nas do takiej możliwości, kiedy możemy powiedzieć osobom ukochanym przez nas słowa wyjdź za mnie, czyli marry me. Hey, hey, mister, go tell your sister and the neighbor and your brother. Send a message to my mother, 'cause we have good news. Better buy new shoes, you're gonna marry me. Marry me. Why don't you marry me? We'll have a win-win wedding. I know you're ready now to marry me. Hey, hey, lover, don't run for cover. Gonna show the whole world how I care about you. Ring the bell when you tell me when you wanna marry me. Marry me. Why don't you marry me? We'll have a win-win wedding. I know you're ready now to marry me. Stay brave, baby. No one's gonna say we can claim our right now. Say I'm right now. Hold on tight, win the fight, so you can marry me. It's right now, baby. Right now, baby. Right now, baby. Right now, baby. It's right now, baby. It's right now, baby. 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 It's right now, baby. It's right now, baby. Right now, baby. Hey, hey, sister, now that why don't you marry me? Send a message to my mother. We'll have a win-win wedding. I know you're ready now to marry me. Right now, baby. Marry me, sister, now that why don't you marry me? Send a message to my mother. We'll have a win-win wedding. I know you're ready now to marry me. Right now, baby. Marry me. Why don't you marry me? We'll have a win-win wedding. I know you're ready now to marry me. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Można z nami porozmawiać, się zgłosić. Naprawdę jest fajnie. I proszę, zapamiętajcie, że macie głos i że naprawdę muzyka nie jest taka straszna, jakby się czasem wydawało.